Dzień dobry kochani. Dzisiaj mam przyjemność pokazać Wam mój kolejny autorski projekt na maskotkę, a dokładniej projekt na laleczkę. I tym razem mamy taką śpiącą lalę. Jest ona, widzicie, dosyć duża, 20 kilka centymetrów wysokości. Gdzieś mi zaginął metr, ale Wam napiszę w opisie, ile ona ma centymetrów. I zanim Wam powiem, co jest potrzebne oraz co jest takiego wyjątkowego w tej lali, będzie mi miło, jak zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmem oraz suba na moim kanale. Was to nic kompletnie nie kosztuje, a mi bardzo, bardzo możecie tym pomóc. I teraz mówię, co w tej lalce jest takiego fajnego. Fajne w niej jest to, że jest od samych, można powiedzieć, paluszków do czubka głowy robiona bez zszywania. Widzicie, tutaj jest ciałko, wszystko na szydełku. Rączki też mamy wrabiane, nie wszywane, także też jest duży komfort. Jak troszkę ze mną jesteście, to wiecie, że ja zszywać za bardzo nie lubię. I tak jak słyszałam od innych koleżanek szydełkujących, one też nie przepadają za zszywaniem. I tak, laleczka ma jedynie co oczka wyszyte, no bo to jest taka tym razem śpiąca lala. I ten film będzie podzielony na pewno na dwie części. W pierwszej części pokażę Wam, jak wykonać całą lalę, a w drugiej części, w drugim odcinku, który postaram się wrzucić kolejny dzień, pokażę Wam, jak wykonać sukieneczkę, włosy, nosek, oczka. Te właśnie elementy. A co jest potrzebne, aby zrobić naszą lalę? Włóczka. I tak, włóczka jest nam potrzebna na ciałko. I ja mam ten kolorek włóczki. Do tego jakiś kolor na sukienkę i ja będę robiła tym kolorkiem. Jakiś kolor na włosy. I tutaj takie włoski dobiorę. Do tego odrobinka czarnej włóczki, aby wyszyć tutaj oczy. Do Yarnard jeansu dobieram szydełko 2,5 mm. Potrzebujemy jeszcze nożyczki. No i igła też nam się jednak mimo wszystko przyda, aby tutaj wyszyć oczka i zszyć sukieneczkę, ewentualnie przyszyć guziczek. No to wszystko zależy, czy chcecie mieć sukienkę ściąganą, czy nie ściąganą. I jeszcze zanim zaczniemy, będzie mi miło, jak zajrzycie do opisu. Tam jest link do Buy Coffee, gdzie możecie postawić mi taką wirtualną kawkę. To jest takie wsparcie mojego kanału, a wszystkie kawki, wszystkie wpłaty na kawki idą na materiały do filmów. Teraz widzicie, dodawałam 4 filmy w tygodniu, to jest sporo, mi się wydaje. Także i tego materiału też dużo szło. Dobra kochani, myślę, że... Aha, jeszcze właśnie kulka silikonowa jest nam przecież potrzebna, bo czyjś tą lalę musimy wypełnić. Teraz już chyba wszystko, tak mi się wydaje, wszystko co potrzebne powiedziałam, także bierzemy się za szydełkowanie. I tak kochani, zaczniemy sobie od rączek, bo później jak będziemy robić nóżki, to w trakcie tutaj przerabiania dołączymy te nasze rączki, także fajnie, jak już ręce będziemy mieli gotowe. I aby wykonać ręce, robimy magiczne kółko i odsyłam Was tutaj do tego filmu, jeżeli jeszcze nie potraficie magicznego kółeczka wykonać. W opisie też Wam link wkleję do właśnie magicznego kółka. I jak już będziemy mieli magiczne kółeczko, robimy 8 półsłupków na nim. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Zaciskamy nasze magiczne kółko, ciągnąc za tą krótką niteczkę i już zaczniemy kolejne okrążenie, robiąc pierwszy półsłupek nowego okrążenia nad pierwszym półsłupkiem, który zrobiliśmy w naszym magicznym kółku. I tak kochani, teraz aby zrobić naszą rękę, musimy wykonać 20 okrążeń
po 8 półsłupków każde okrążenie. Robimy po prostu półsłupek nad półsłupkiem. Nic nie zwiększamy, nic nie zmniejszamy. Ważne jest tylko, żebyśmy w miarę szybko już sobie wywracali tą naszą rękę na odpowiednią stronę, tą widoczną. U mnie najczęściej niteczka od magicznego kółka układa się do środka i w ten sposób sobie szydełkuję. Tak przerabiamy półsłupek za półsłupkiem, a dla tych, którym się nie chce liczyć okrążeń, a wolą liczyć sobie półsłupki, to musimy w sumie wykonać 160 półsłupków. I tutaj pracujemy na ślimaku, czyli lecimy półsłupek za półsłupkiem. Także jak komu wygodniej. Albo robimy 160 półsłupków ciągiem, albo jeżeli chcemy liczyć te okrążenia, to musimy wykonać 20 okrążeń po 8 półsłupków. Ja tutaj nie będę tego robiła, że tak powiem, na wizji, tylko zrobię poza kamerą, no bo ponieważ film by trwał i trwał i trwał, zwłaszcza że trzeba 2 rączki zrobić, a myślę, że tutaj wszystko dokładnie wyjaśniłam. Raz jeszcze powtórzę, wykonujemy albo 160 półsłupków, albo 8 okrążeń, przepraszam, 20 okrążeń po 8 półsłupków. Robimy tak, dokładnie takie 2 rączki. Jak już zakończymy sobie ten ostatni półsłupek, tak jakoś dziwnym trafem mam gotową rączkę i jak już sobie zakończymy ostatni tutaj półsłupek, to ucinamy sobie niteczkę, następnie ją wyciągamy, zostawiamy i nasze rączki odkładamy do momentu, aż będziemy mieli ciałko. Dobra, kochani, bierzcie się za te łapki, ja drugą sobie skończę i do Was za chwilę wracam. Mam gotowe 2 łapki, które sobie odkładam i biorę się za wykonanie najpierw jednej, a potem drugiej nóżki. I tak, żeby zrobić nogę, wykonujemy magiczne kółko, a na naszym magicznym kółeczku robimy 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciskamy nasze kółeczko. Następnie w każdym jednym słupku, czyli w tych 6 słupkach, robimy po 2 słupki. Czyli w tym okrążeniu wykonujemy 6 powtórzeń po 2 półsłupki w jednym. Pierwszy i drugi półsłupek, drugie powtórzenie, pierwszy i drugi półsłupek. Oj, małe zamotanie. Trzecie powtórzenie, pierwszy i drugi półsłupek. Czwarte powtórzenie, 2 w jednym. Piąte powtórzenie, 2 w jednym. I szóste powtórzenie, 2 półsłupki w jednym półsłupku. I mamy, kochani, 12 półsłupków na okręgu. I teraz, aby wykonać nasze nóżki, musimy zrobić 30 okrążeń po właśnie 12 półsłupków. I robimy tak, jak rękę pracujemy, po prostu półsłupek za półsłupkiem, robiąc cały czas przerabiamy półsłupki. I tak, albo 30 okrążeń po 12 półsłupków, a dla tych, którzy nie lubią liczyć okrążeń, robimy 360 półsłupków na jedną nogę. I gdy sobie skończymy taką jedną nóżkę, ucinamy nitkę. Dokładnie tak samo jak tutaj w ręce. I ją wyciągamy. I potem robimy drugą nóżkę. O,
Tutaj mam gotową jedną nogę. I w drugiej nóżce już tej włóczki nie ucinamy, tylko zostawiamy, bo będziemy łączyć obie nóżki w całość. Ja sobie wykonam właśnie tą drugą nogę i do Was wracam. Powtórzę jeszcze, że wykonujemy albo 360 półsłupków dla tych, którzy nie lubią liczyć okrążeń, albo 30 okrążeń po 12 półsłupków każde jedno okrążenie. Robię drugą nóżkę i widzimy się za chwilkę. Mamy zrobione dwie nóżki. Przepraszam. I tak, tą, którą tutaj mamy z nitką od szydełka, trzymamy nitką od młotka, trzymamy na szydełku i będziemy dołączać tą nóżkę, którą pierwszą zrobiliśmy. Wbijamy się w pierwszy wolny półsłupek. Tu zakończyliśmy. Wbijamy się tutaj w pierwszy albo w kolejny półsłupek i robimy zwyczajny półsłupek. Przeciągamy włóczkę i przez dwie pętelki. Tą nitkę sobie zostawiam, bo tu nam, zobaczycie, powstanie taka mikrodziurka. To tą niteczką później sobie zaszyjemy tą dziurę. Ale póki co mamy jeden półsłupek i musimy zrobić jeszcze 11 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 półsłupków. W sumie mamy tych półsłupków 12. I teraz przechodzimy na drugą nogę i wbijamy się w pierwszy tu z kolei półsłupek. Jak zobaczycie, tutaj mamy ostatni na tej drugiej nodze i wbijamy się tu w kolejny. I robimy półsłupek. Widzicie, mamy tą dziurkę, o której mówiłam, którą później sobie zaszyjemy. I tak, mamy jeden półsłupek na tej drugiej nodze, więc jeszcze musimy wykonać 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Tu sobie wyciągnę tą niteczkę przez tą dziurę. I teraz, kochani, w sumie na naszym tutaj okręgu mamy 24 półsłupki, bo mieliśmy 12 półsłupków z jednej nogi i 12 półsłupków z drugiej nogi. I teraz takich okrążeń, które mają 24 półsłupki, musimy wykonać w sumie 14. I robimy normalnie półsłupek za półsłupkiem. Nic nie kombinujemy, nic nie zwiększamy, tylko robimy klasyczne półsłupki. I tak jak mówiłam, robimy dokładnie 14 okrążeń po 24 półsłupki każde okrążenie. Ja to zrobię, kochani, poza kadrem i widzimy się za chwilę. Jak już mamy przerobione te okrążenia, no to pasuje, abyśmy dołączyli ręce. I tak, ja Wam nie mówię, kochani, ile teraz półsłupków musimy zrobić, ponieważ czasami zdarza się tak, że przy takiej ilości półsłupków, jakie tutaj zrobiliśmy, gdzieś nam zginie 1, 2 półsłupki, albo gdzieś będzie za dużo i wtedy ja Wam powiem, powiedzmy, że w moim przypadku tutaj po 6 półsłupkach przymocowujemy łapkę, a Wam na przykład gdzieś brakło 4 półsłupków i jedną rękę będziemy mieli na przykład tu. Dlatego rączki układamy sobie tutaj po bokach ciałka
w taki sposób. Najpierw sobie tutaj półsłupkami dojedziemy do miejsca, gdzie ma być pierwsza ręka. I teraz, aby dołączyć rękę, przechodzimy przez dwa tutaj półsłupki właśnie z ręki i kolejny tutaj półsłupek na ciałku. Przeciągamy włóczkę przez wszystkie te półsłupki i tu przez dwie pętelki. Mamy pierwsze dołączenie. Teraz robimy znowu przez następne dwa półsłupki, przechodzimy, tutaj wbijamy się w ciałko i kolejne i jeszcze raz tak samo i jeszcze raz tak samo. Tutaj możemy sobie jeszcze przez jeden półsłupek się wbić i domocować tą rączkę. Nitkę od ręki ja sobie układam tutaj dookoła pracy i ją wszywam albo wrabiam. A właśnie, ja rąk nie wypycham, zapomniałam powiedzieć wcześniej. A co do ciałka i nóżek, to zaraz to będziemy robić, zaraz je będziemy wypychać. Tylko sobie tutaj dojedziemy do miejsca, gdzie ma być druga ręka. Dopasowujemy, najwyżej później będziemy pruli. I tak samo przez dwa półsłupki przechodzę tutaj i przez półsłupek w ciałku. Znowu przez dwa półsłupki na ręce i przez półsłupek w ciałku. Przez dwa półsłupki na ręce i przez półsłupek w ciałku. Myślę, że tutaj w moim przypadku jest ok. I teraz pamiętamy, że liczymy półsłupki. Ja tutaj wykonałam, zaczynałam tu. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 22 półsłupki mam zrobione, więc do pełnego okrążenia brakuje mi jeszcze dwóch półsłupków. Ale jeżeli tam zbyt dokładnie nie pamiętacie, ile tych półsłupków zrobiliście, nic się nie dzieje. Umówmy się, że to okrążenie kończymy tutaj mniej więcej na środku ciałka. O, w tym miejscu powiedzmy, bo tutaj nie będzie żadnej różnicy, czy tam zrobimy jeden, czy dwa półsłupki mniej bądź więcej. To tutaj się nie musimy o to martwić. I tak, kochani, wykonujemy jeszcze 24 półsłupki. To ja to szybciutko zrobię. Już mam 12. Oj.
24. I tak, kochani. Teraz weźmiemy się za wypychanie tego naszego ciałka i zaczynając od nóg, tu sobie możemy naciągnąć troszeczkę tą pętelkę i zaczynając od nóg po kolei wypychamy. Najpierw troszkę w jedną nogę, później troszkę w drugą nogę i tak aż obie nóżki będą w pełni wypełnione. Widzicie, ja tutaj mam ołówek i ułatwiam sobie troszkę pracę właśnie ołówkiem. Tak jak mówię, troszkę do jednej nogi. Teraz podobną ilość upychamy do drugiej nogi. I tak, kochani, wypychamy obie nóżki i możemy tutaj również ciałko wypchać. Ja to zrobię poza kamerą i do Was wracam, jak już będę miała wypchane to ciałko. I jak już mamy, kochani, wypchane ciałko, to bierzemy się za zrobienie ramion i szyi. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. Mamy pierwsze powtórzenie, teraz drugie. Półsłupek, półsłupek i jeden z dwóch. Oj. Trzecie powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, jeden z dwóch. Czwarte powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, jeden z dwóch. Piąte powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, jeden z dwóch. I szóste powtórzenie. Półsłupek, półsłupek i jeden z dwóch. Mamy teraz 18 półsłupków tutaj na okręgu. Teraz wykonamy jeszcze jedno zmniejszające okrążenie. Zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Mamy pierwsze powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Drugie. Półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Trzecie powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Czwarte powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Piąte powtórzenie i półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Szóste powtórzenie. Tak, ramionka mamy gotowe. Teraz zrobimy szyję. Szyja składa się z 2 okrążeń i każde okrążenie to 12 półsłupków. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Jest jedno okrążenie i teraz drugie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 półsłupków. Mamy szyję
gotową i teraz weźmiemy się za robienie już głowy. Jak widzicie, wszystko nam sprawnie idzie szydełkiem. I tak, żeby zrobić głowę, pierwsze okrążenie to 12 powtórzeń i każde powtórzenie to 2 półsłupki w jednym, czyli w każdym jednym z tych półsłupków robimy 2. Mamy tak. Pierwsze powtórzenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte powtórzenie, 11 i 12. Mamy 12 razy 2 półsłupki w jednym. Kolejne okrążenie to 6 powtórzeń, nie, przepraszam, 8 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 półsłupki pojedyncze, jeden i drugi i 2 w jednym. Drugie powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Trzecie powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Czwarte powtórzenie, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Piąte, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Szóste powtórzenie, tylko sekundka. Napotkałam węzeł. Czyli tak, teraz szóste, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Siódme powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Ósme powtórzenie, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Po tym okrążeniu powinniśmy mieć 32 półsłupki na okręgu. Kolejne okrążenie, robimy 8 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i 2 w jednym. I kolejne powtórzenie. Raz, 2, 3 i 2 w jednym. Następne powtórzenie. Półsłupek, półsłupek i półsłupek, 2 w jednym. Kolejne 3, 2 w jednym. Następne powtórzenie, półsłupek, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Następne powtórzenie, półsłupek, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Kolejne powtórzenie, półsłupek, 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 2 w jednym. I jeszcze jedno, 8 powtórzenie, półsłupek, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Teraz zrobimy ostatnie poszerzające okrążenie i to będzie 8 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 3, 4 i 2 w jednym. Raz, 2,
3, 4 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 2 w jednym. 1, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 2 w jednym. I ostatnie powtórzenie, 8. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. I teraz, kochani, kolejne 10 okrążeń będzie takich samych. Wykonujemy na każde okrążenie po prostu 48 półsłupków. Więc albo 10 okrążeń po 48 półsłupków, albo 480 półsłupków. Już wykonamy te okrążenia, to weźmiemy się za zmniejszanie głowy. Przyda nam się tutaj kawałeczek jakiejś nitki, włóczki, żeby sobie zaznaczyć tutaj początek nowego okrążenia. Wtedy jakbyśmy się po prostu pogubili w ilości powtórzeń, to będziemy wiedzieć, w którym miejscu mamy skończyć. I tak, kochani, w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 i jeden półsłupek z 2. I mamy pierwsze powtórzenie gotowe. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i jeden z 2. Kolejne powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1 z 2. I dalej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 1 z 2. I raz jeszcze powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i jeden półsłupek z 2. I widzicie, doszłam do niteczki, wyciągam ją sobie, znowu przekładam i kolejne okrążenie jest to 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. Trzy, 4, 5 i jeden z 2. Raz, 2, 3, 4, 5 i jeden z 2. Raz, 2, 3, 4, 5, jeden z 2. Raz, 2,
3, 4, 5. 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 5. 1 z 2. I ostatnie powtórzenie. 1, 2, 3, 4, 5 i 1 półsłupek z 2. Wyciągamy niteczkę, znowu ją przekładamy i robimy kolejne zmniejszające okrążenie. Tym razem wykonamy 6 powtórzeń, ale będą w każdym powtórzeniu 4 pojedyncze półsłupki i 1 półsłupek z 2. No to lecimy. Raz, 2, 3, 4 i 1 z 2. Raz, 2, 3, 4, 1 z 2. Jeden, 2, 3, 4, 1 z 2 i raz, i 2, i 3, i 4, 1 z 2, raz, 2, 3, 4, 1 z 2 i jeszcze jedno powtórzenie. Raz, 2, 3, 4 i 1 z 2. I proszę spójrzcie, jak już nam się sporo zmniejszyła ta główka. I już jesteśmy, kochani, bliżej niż dalej. Kolejne okrążenie również sobie tu na początku zaznaczamy. I w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń. I każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. 1, 2 i 3 i 2, 1 z 2. Raz, 2, 3, 1 z 2. 1, 2, 3, 1 z 2 i 1, 2, 3, 1 z 2 i 1, 2, 3 i 1 z 2. Raz, 2, 3 i 1 z 2. I tak, kochani, teraz najwyższa pora już jest, aby wypchać tutaj szyję do końca. Szyję i w sumie całą głowę też od razu możemy wypchać. Tu sobie dość mocno upychamy przy szyi, żeby ta główka nam nie latała na boki.
I kochani, bierzemy się za kolejne okrążenie. I w tym okrążeniu też robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to będą 2 pojedyncze półsłupki i 1 z 2. Ale najpierw sobie tutaj jeszcze zaznaczę i lecimy. 1, 2 i 1 z 2. Raz i 2 i 1 z 2. Jeden i 2 i 1 z 2. Półsłupek, półsłupek i 1 z 2. Półsłupek, półsłupek i 1 z 2. Półsłupek, półsłupek i 1 z 2. Kolejne okrążenie, tu sobie również zaznaczamy i w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. Półsłupek, 1 z 2. Półsłupek, 1 z 2. Półsłupek, 1 i 1 z 2. Półsłupek, 1 z 2. Półsłupek, 1 z 2 i półsłupek i 1 z 2. Wyciągamy sobie nasz znacznik. Teraz jest już ostatni moment, abyśmy mogli dopchać tą naszą głowę. Inna bohaterka spadła. I tak dopychamy sobie. I tak. Ostatnie okrążenie robimy 6 razy 1 półsłupek z 2. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Teraz zostawiamy troszkę dłuższą tą niteczkę, bo tą nitką będziemy również wyszywać nosek. Wyciągamy ją i jeszcze musimy zaszyć tą dziurkę, która nam tu została, oraz tutaj między nóżkami. I tak. Najpierw się troszkę pomęczymy z przewleczeniem, a następnie ja sobie chwytam pojedyncze tak niteczki i w ten sposób zaszywam tą dziurkę. Na sam koniec jeszcze się tutaj wbijam w ten czubeczek taki, który mi powstał, i przeszywam go w dół. Igłą wychodzę mniej więcej tu, gdzie chcę mieć nosek, czyli tak około
środka. Tą niteczkę sobie zostawiam właśnie do noska, a tą tutaj z łączenia nóg biorę i zszywam. To sobie po prostu chwytamy pojedyncze nitki. I w ten sposób sobie zaszywamy tą dziurkę tutaj na łączeniu. Potem sobie przeszywam tą niteczkę gdzieś dalej w głąb tej lalki i na końcu ucinam. A już wyszyjemy od razu nosek, żeby się pozbyć wszystkich zbędnych nitek. No i tak chwytam sobie 2 bądź 3 półsłupki w taki sposób i kilkukrotnie, tak najzwyczajniej przeszywam 3-4 razy. I 4. Następnie przeszywam się gdzieś w głąb. Ucinam tą nitkę. I kochani, ciałko naszej lali mamy gotowe. W kolejnym filmiku pokażę Wam, jak zrobić dla tej laleczki sukienkę, wyszyć oczka oraz w jaki sposób ja montuję włoski. Także kochani, zachęcam do subskrypcji, żeby Was kolejny filmik nie ominął, do łapki w górę oraz do opisu. I czekajcie, bo już naprawdę niedługo będzie kolejny film z wykończeniem tej laleczki.